Moi drodzy, dzisiaj moje drugie przemówienie. Poprzednio w projekcie numer 1 Przełamaniu lodów, jak Marta wspomniała, mówiłem o wierze, o tym, kim jestem. Taki był cel tego przemówienia. Dzisiaj chciałbym powiedzieć o nas, o tym, co łączy nas wszystkich, jak tutaj siedzimy. Chciałbym powiedzieć o naszej narodowości, o Polakach. O narodzie tak wyjątkowym, jak piękno i uroda naszych kobiet. Dzisiaj mamy zdecydowaną przewagę kobiet, lecz, drogie panie, nie będziemy dzisiaj mówić o waszym pięknie. Dzisiaj skupimy się na jednej myśli. Na tym, że Polacy rzeczy niemożliwe potrafią robić od ręki, a na cuda każą 2 dni poczekać. Fakt numer 1. 9.10.1610. Moi drodzy, czy ktoś z was kojarzy tą datę? Tak też myślałem. Tak, dokładnie. 9 października 1610 roku polskie chorągwie wkroczyły do Moskwy pod dowództwem hetmana Żółkiewskiego i od tego momentu mennica moskiewska zaczyna bić kopiejki z wizerunkiem polskiego cara, Władysława IV Wazy, syna ówcześnie panującego króla Zygmunta III Wazy. O zgrozo, ja opis tego wydarzenia miałem okazję przeczytać dopiero kilka lat temu, będąc na studiach o profilu ekonomicznym. Żaden z moich nauczycieli historii nigdy słowem nie wspomniał o jednym z najbardziej niesamowitych dokonań armii polskiej. O dokonaniu, którego nie udało się powtórzyć Napoleonowi Bonaparte, który był geniuszem strategii militarnej, czy mistrzowi wojny błyskawicznej Adolfowi Hitlerowi. My zdobyliśmy Moskwę i zmusiliśmy Moskali do tego, żeby bili monety z wizerunkiem polskiego cara. Niemożliwe? A jednak. Wiecie, co w tym wszystkim jest najlepsze? Że Rosjanie po dzień dzisiejszy mają nam to za złe i oni dzień 7 listopada świętują jako dzień wyzwolenia Moskwy z rąk polskich. Bo Polacy rzeczy niemożliwe robią od ręki, a na cuda każą 2 dni poczekać. Fakt drugi. Tą datę kojarzymy wszyscy, 11 listopada 1918 roku. W tym roku przypada 100. rocznica tego wydarzenia i ja osobiście spodziewam się, że Marsz Niepodległości w tym roku będzie miał wyjątkową oprawę. Mam nadzieję na tyle wyjątkową, że w końcu przestanę być wstrzemięźliwy i pojadę na ten marsz. Ale nie o Marszu Niepodległości chciałem dzisiaj powiedzieć. Z tą datą wiąże się pewna historia, która kiedyś mnie spotkała. Miałem kiedyś taki czas, że regularnie biegałem w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku w Bydgoszczy i podczas rozgrzewki podszedł do mnie pewien starszy pan i zadał mi pytanie, czy nie jestem może zawodnikiem Zawiszy. Zawisza to jest klub taki piłkarski i lekkoatletyczny w Bydgoszczy. Zaczęliśmy rozmawiać, ten pan troszeczkę opowiadał mi o historii Zawiszy, potem o historii Bydgoszczy i w pewnym momencie padła właśnie data 11 listopada. Zadał on mi wtedy pytanie, czy wyobrażasz sobie, jak wielkiej determinacji trzeba było, aby 12 pokolenie osiągnęło to, czego 11 poprzednim nie udało się osiągnąć. I ten pan wtedy zasiał ziarno w moim sercu, które kiełkuje za każdym razem, kiedy podejmuję jakieś wyzwanie i zastanawiam się, czy to się może udać. Bo właśnie wtedy uświadamiam sobie, że to nie jest właściwie postawione pytanie. Bo właściwie postawione pytanie powinno brzmieć, czy mam dostatecznie dużo determinacji, aby to mogło się udać. Ja, Polak, potomek tych ludzi i tego 12 pokolenia, które po 123 latach przywróciło państwo polskie na mapę świata. Bo Polacy rzeczy niemożliwe robią od ręki. Na cuda każą 2 dni poczekać. Fakt trzeci. Jedność, umiejętność jednoczenia się. I tutaj również mógłbym sypać przykładami z historii. Tak jakby zjednoczenie podczas potopu szwedzkiego, zjednoczenie większości Polaków w ramach Polski podziemnej w trakcie walki z okupantem podczas II wojny światowej, wygrana z komunizmem i wiele, wiele, wiele innych. Na dobrą sprawę trudno jest mi przytoczyć drugi taki naród, który w obliczu zagrożenia potrafi się zjednoczyć tak jak my, Polacy. Słuchajcie, Francuzi po otwarciu walk na froncie zachodnim skapitulowali po 12 dniach, a swoją ukochaną stolicę Paryż, piękny Paryż, oddali bez walki. Twierdza Eben-Emael, prawdopodobnie najbardziej niezdobyty i niezwyciężony garnizon wojskowy, uległ po kilku godzinach walki z grupką niemieckich komandosów, która była uzbrojona w pistolety i noże, która wylądowała w szybowcach na terenie tej twierdzy.
nasze Westerplatte broniło się 7 dni, odpierając 13 szturmów pancernych, mając do dyspozycji tylko kilka dział średniego kalibru, karabiny maszynowe i własne waleczne serca. Bo my, Polacy, potrafimy się zjednoczyć. Moi drodzy, ja jestem z Bydgoszczy. Dzisiaj jesteśmy w Toruniu. I tak jak Marta powiedziała, to spotkanie ma również być takim jednoczącym nasze kluby spotkaniem. I korzystając z tej okazji, chciałbym Was zapytać, drodzy klubowicze Toastmasters oraz goście, co Wy dzisiaj jesteście w stanie zrobić, aby ten klub się rozwinął? Czy mi osobiście uda się zachęcić jedną bliską osobę, którą tutaj zaprosiłem do tego, aby wstąpiła do klubu Toastmasters? Jak na Was patrzę tutaj, to widzę zainteresowanie, widzę moc w Was i widzę przekonanie. Przekonanie o tym, że my, Polacy, rzeczy niemożliwe robimy od ręki. Na cuda każemy 2 dni poczekać.